Dzisiaj chcę zacząć od czegoś, co może zabrzmieć trochę dziwnie. Wyobraź sobie dwie osoby. Obie zarabiają podobne pieniądze. Obie mają podobne wykształcenie. Obie mieszkają w tym samym kraju i mają dostęp do tych samych możliwości. A jednak jedna z nich przez całe życie czuje, że pieniędzy ciągle brakuje. Druga nie jest milionerem, nie wygrała na loterii, ale z roku na rok żyje spokojniej. Podejmuje lepsze decyzje, wykorzystuje okazje, buduje stabilność. Dlaczego? Na pierwszy rzut oka można powiedzieć szczęście. Ale Carl Jung prawdopodobnie odpowiedziałby inaczej. Powiedziałby, że ogromna część naszego życia jest kierowana przez coś, czego nawet nie zauważamy. Przez nieświadomość. I właśnie dlatego ten film nie będzie o tym, jak przyciągnąć miliony. Nie będę mówić, że wystarczy codziennie powtarzać afirmacje i wszechświat przeleje pieniądze na konto. Bo tak świat nie działa. Za to pokażę Ci coś znacznie ciekawszego. Pokażę Ci, dlaczego bardzo często największą przeszkodą nie jest sytuacja na rynku, nie jest inflacja, nie jest Twój szef, tylko sposób, w jaki Twój własny umysł interpretuje rzeczywistość. I właśnie tutaj zaczyna się Jung. Carl Jung był psychiatrą, który przez większość życia próbował odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego ludzie robią rzeczy, których sami nie rozumieją? Dlaczego powtarzamy te same błędy? Dlaczego wybieramy podobnych partnerów? Dlaczego ciągle wracamy do tych samych problemów? I dlaczego tak często sabotujemy własne życie? Jung zauważył coś niezwykle ważnego. To, czego jesteśmy świadomi, stanowi tylko niewielką część naszej psychiki. Pod powierzchnią działa ogromny świat przekonań, emocji, wspomnień i schematów. To właśnie nieświadomość. Nie oznacza to, że siedzi tam jakaś tajemnicza siła. To raczej zbiór doświadczeń, które przez lata nauczyły nas patrzeć na świat w określony sposób. I teraz pojawia się pytanie. Co to ma wspólnego z pieniędzmi? Więcej niż mogłoby się wydawać. Bo pieniądze same w sobie są neutralne, to tylko narzędzie. Natomiast znaczenie, jakie im nadajemy, powstaje w naszej psychice. Dla jednej osoby pieniądze oznaczają bezpieczeństwo, dla innej wolność, dla jeszcze innej władzę, a ktoś inny będzie odczuwał przy nich poczucie winy albo lęk. I bardzo często nawet nie wiemy, skąd te emocje się wzięły. Być może w dzieciństwie często słyszałeś: bogaci są chciwi, pieniądze szczęścia nie dają. Uczciwy człowiek nigdy nie będzie naprawdę bogaty. Albo odwrotnie. Może pieniądze były w Twoim domu tematem, o którym nikt nie rozmawiał. Były źródłem napięcia, kłótni, stresu. Dziecko nie analizuje takich sytuacji logicznie. Dziecko chłonie atmosferę. A później, jako dorosły człowiek, często nawet nie zdajesz sobie sprawy, że część Twoich decyzji finansowych nie wynika z rozsądku, tylko z dawnych emocji. I właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa wolność. Nie wtedy, kiedy zarobisz pierwsze 100 000, ale wtedy, kiedy zaczniesz rozpoznawać, co naprawdę kieruje Twoimi decyzjami. Bo kiedy przestajesz działać automatycznie, pojawia się wybór, a tam, gdzie pojawia się wybór, zaczyna się zmiana. Ale jest jeszcze jedna koncepcja Junga, o której mówi się bardzo często i moim zdaniem to właśnie ona może najbardziej zmienić sposób, w jaki patrzymy na pieniądze. Jung nazwał ją cieniem. Brzmi trochę tajemniczo, prawda? Ale w rzeczywistości chodzi o coś bardzo ludzkiego. Cień to ta część naszej osobowości, której nie chcemy widzieć. To cechy, emocje i pragnienia, które wypieramy, bo wydają nam się niewygodne albo niepasujące do obrazu samych siebie. Załóżmy, że ktoś przez całe życie powtarza: ja nie jestem materialistą. Brzmi dobrze, nawet szlachetnie, ale czasami za takim zdaniem może kryć się coś zupełnie innego. Może ta osoba w rzeczywistości bardzo boi się pieniędzy, boi się odpowiedzialności, boi się sukcesu, albo boi się, że zostanie oceniona. I zamiast przyznać przed sobą: tak, chcę żyć dostatnio, łatwiej powiedzieć: pieniądze mnie nie interesują. To właśnie może być przykład działania cienia. Nie dlatego, że człowiek kłamie, tylko dlatego, że sam nie widzi całego obrazu. Jung uważał, że wszystko, czego w sobie nie akceptujemy, nie znika. To nadal wpływa na nasze decyzje, tylko robi to z ukrycia. Wyobraź sobie człowieka, który marzy o lepiej płatnej pracy, ale za każdym razem, gdy pojawia się okazja, rezygnuje. Nie wysyła CV, nie rozmawia o podwyżce, nie zakłada własnej działalności.
Na zewnątrz mówi: jeszcze nie jestem gotowy, ale głębiej może działać zupełnie inny mechanizm. A jeśli sobie nie poradzę? A jeśli ludzie przestaną mnie lubić? A jeśli odniosę sukces i wszystko się zmieni? To nie są świadome decyzje, to są emocje, które przejmują stery. I właśnie dlatego dwie osoby z podobnymi umiejętnościami mogą osiągać zupełnie różne rezultaty. Nie dlatego, że jedna jest bardziej wyjątkowa, ale dlatego, że jedna częściej zauważa własne lęki i nie pozwala im decydować o swoim życiu. To bardzo ważne, bo kiedy mówimy o pieniądzach, zwykle skupiamy się na strategiach. Jak inwestować, jak oszczędzać, jak zarabiać więcej. To wszystko ma ogromne znaczenie. Ale wyobraź sobie kierowcę świetnego samochodu. Silnik jest mocny, droga jest dobra, mapa jest idealna. Problem polega na tym, że kierownica przez cały czas skręca lekko w lewo. Nawet najlepszy samochód nie pojedzie tam, gdzie chcesz. Podobnie jest z psychiką. Możesz przeczytać 100 książek o finansach, możesz znać wszystkie zasady, ale jeśli głęboko w środku nadal wierzysz, że nie zasługujesz na sukces, to każda decyzja będzie trochę skręcała w stronę tego przekonania. I właśnie dlatego Jung mówił o konieczności poznania samego siebie. Nie po to, żeby stać się idealnym, ale po to, żeby przestać być sterowanym przez to, czego nie rozumiemy. Jest jeszcze coś bardzo ciekawego. Ludzie często myślą, że cień składa się wyłącznie z naszych wad. To nieprawda. Cień może ukrywać również nasze mocne strony. Brzmi zaskakująco? Wyobraź sobie dziecko, które często słyszy: nie wychylaj się, nie bądź lepszy od innych, nie pokazuj, że coś potrafisz. Po latach takie dziecko staje się dorosłym. Ma talent, ma wiedzę, ma pomysł na biznes, ale ciągle się wycofuje. Nie pokazuje swojej pracy, nie mówi o swoich osiągnięciach, nie negocjuje wyższych stawek. Nie dlatego, że jest niekompetentne, wręcz przeciwnie. Problem polega na tym, że nauczyło się ukrywać własny potencjał. I właśnie ten potencjał może stać się częścią cienia. To jedna z najbardziej inspirujących myśli Junga, bo oznacza, że w miejscach, których najbardziej się obawiamy, bardzo często ukryta jest również nasza największa siła. Nie chodzi więc o to, żeby walczyć ze sobą. Nie chodzi o to, żeby zmuszać się do pozytywnego myślenia. Chodzi o coś znacznie spokojniejszego. O uczciwe spojrzenie na siebie, bez oceniania, bez poczucia winy. Z prostym pytaniem: czy to naprawdę jest moja decyzja, czy tylko stary schemat, którego nigdy wcześniej nie zauważyłem? To pytanie może wydawać się proste, ale odpowiedź na nie potrafi zmienić całe życie. Bo od tej chwili przestajesz reagować automatycznie, a zaczynasz wybierać świadomie. I właśnie wtedy pieniądze przestają być wyłącznie problemem finansowym. Stają się lustrem, w którym możesz zobaczyć sposób, w jaki myślisz o sobie. A kiedy zmienia się sposób myślenia o sobie, bardzo często zmieniają się również decyzje, które podejmujesz każdego dnia. Jest jeszcze jedna myśl Junga, która potrafi naprawdę zmienić sposób patrzenia na świat. To zjawisko nazywa się projekcja. Brzmi naukowo, ale każdy z nas doświadcza go niemal codziennie. Na czym ono polega? Najprościej mówiąc, bardzo często przypisujemy innym ludziom coś, czego sami w sobie nie dostrzegamy, albo czego nie chcemy zauważyć. Wyobraź sobie sytuację. Ktoś widzi przedsiębiorcę, który odniósł sukces. Pierwsza reakcja? Na pewno miał znajomości, miał szczęście. Pewnie zrobił coś nieuczciwego. Oczywiście, czasami rzeczywiście tak bywa. Świat nie jest idealny. Ale Jung zwracał uwagę na coś innego. Jeżeli za każdym razem reagujemy dokładnie w ten sam sposób, warto zadać sobie pytanie: dlaczego właśnie taka historia od razu pojawia się w mojej głowie? Bo to, co widzimy w innych, często mówi równie dużo o nas samych, jak o nich. To działa w obie strony. Jeżeli ktoś nieustannie uważa wszystkich bogatych ludzi za chciwych, może warto zapytać, skąd bierze się to przekonanie? Czy wynika z osobistych doświadczeń, czy z pojedynczych przypadków? Czy może zostało przejęte od rodziców, otoczenia albo kultury? Jung zachęcał, żeby nie przyjmować automatycznie każdej swojej myśli jako prawdy. Bo myśl to jeszcze nie fakt. To tylko interpretacja. I właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa dojrzałość.
Nie wtedy, kiedy zmuszasz się do pozytywnego myślenia, ale wtedy, kiedy zaczynasz sprawdzać własne przekonania. Spróbuj przez chwilę zastanowić się nad czymś bardzo prostym. Jak reagujesz, kiedy słyszysz o kimś, kto zarabia naprawdę dużo pieniędzy? Czy pojawia się inspiracja, ciekawość, a może irytacja, niedowierzanie, poczucie niesprawiedliwości? Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi. Chodzi tylko o zauważenie pierwszej reakcji, bo właśnie ona może być wskazówką. Nie na temat tej drugiej osoby, na temat ciebie. Jung uważał, że rozwój zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy walczyć z rzeczywistością, a zaczynamy poznawać własne wnętrze. To nie jest łatwe. Znacznie łatwiej powiedzieć: świat jest przeciwko mnie, niż zapytać: czy istnieje coś, czego jeszcze o sobie nie rozumiem. I tutaj chciałbym podkreślić coś bardzo ważnego. Nie oznacza to, że wszystkie trudności finansowe wynikają z psychiki. To byłoby nieuczciwe. Są ludzie, którzy naprawdę mierzą się z ciężką sytuacją, z chorobą, z utratą pracy, z kryzysem gospodarczym, z odpowiedzialnością za rodzinę. Psychologia nie zastąpi dobrego systemu edukacji finansowej, nie zastąpi uczciwych warunków pracy, nie zastąpi realnych możliwości, ale psychologia może wpłynąć na to, jak reagujemy na tę sytuację. Dwie osoby mogą znaleźć się w bardzo podobnych okolicznościach. Jedna uzna: to koniec, druga pomyśli: to trudne, ale co mogę zrobić jako następny krok? Problem nadal istnieje, ale sposób myślenia prowadzi do zupełnie innych decyzji. I właśnie to interesowało Junga najbardziej. Nie wydarzenia, tylko odpowiedź człowieka na wydarzenia. Bo pomiędzy tym, co dzieje się wokół nas, a tym, jak działamy, zawsze znajduje się nasza interpretacja. A interpretację można rozwijać, można ją kwestionować, można ją poszerzać. I to jest dobra wiadomość, bo oznacza, że nie jesteśmy całkowicie skazani na schematy, których nauczyliśmy się 20 czy 30 lat temu. Możemy je zauważyć, a kiedy je zauważamy, przestają mieć nad nami tak wielką władzę. Jung powiedział kiedyś coś, co do dziś pozostaje niezwykle aktualne. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. To jedno z jego najbardziej znanych zdań. I moim zdaniem doskonale pasuje również do pieniędzy. Bo czasami mówimy: mam pecha, los mi nie sprzyja. Zawsze tak będzie. A być może część tego, co nazywamy losem, to po prostu wzorce, których nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć. Nie po to, żeby się za nie obwiniać, ale po to, żeby wreszcie przestać żyć na autopilocie. Bo kiedy przestajesz działać automatycznie, zaczynasz tworzyć swoją przyszłość bardziej świadomie. I właśnie wtedy zmienia się nie tylko stan konta. Zmienia się sposób, w jaki podejmujesz decyzje każdego dnia. Skoro doszliśmy do tego momentu, pojawia się najważniejsze pytanie. Co można z tym zrobić? Bo samo zrozumienie, że istnieje nieświadomość, jeszcze niczego nie zmienia. To trochę tak, jakby lekarz powiedział: już wiemy, skąd bierze się ból. To świetna wiadomość, ale później trzeba jeszcze rozpocząć leczenie. I tutaj Jung był bardzo daleki od prostych recept. On nie wierzył, że człowiek zmienia się w jeden dzień. Nie wierzył w magiczne metody. Uważał, że rozwój jest procesem. Powolnym, czasami niewygodnym, ale prawdziwym. Dlatego chciałbym zaproponować ci bardzo proste ćwiczenie. Nie wymaga pieniędzy, nie wymaga specjalnych kursów, wymaga jedynie szczerości wobec samego siebie. Następnym razem, kiedy będziesz podejmować jakąkolwiek decyzję dotyczącą pieniędzy, zatrzymaj się na chwilę. Dosłownie na kilkanaście sekund i zadaj sobie 3 pytania. Pierwsze. Co teraz czuję? To może wydawać się dziwne, przecież chodzi o pieniądze. A jednak bardzo wiele decyzji finansowych rodzi się właśnie z emocji. Kupujemy coś pod wpływem stresu, rezygnujemy z okazji ze strachu. Odkładamy ważną rozmowę, bo boimy się odmowy. Emocje same w sobie nie są problemem. Problem zaczyna się wtedy, gdy nawet nie wiemy, że to one kierują naszym zachowaniem. Drugie pytanie brzmi: czy ta decyzja wynika z faktów, czy z mojego lęku? To niezwykle ważne rozróżnienie. Załóżmy, że chcesz zmienić pracę. Faktem może być to, że rynek jest wymagający, ale lęk może podpowiadać: na pewno sobie nie poradzisz. To nie jest fakt, to przewidywanie,
a nasz mózg bardzo często traktuje przewidywania tak, jakby już były rzeczywistością. I w efekcie nawet nie próbujemy. Trzecie pytanie jest chyba najtrudniejsze. Czy tę myśl wybrałem świadomie, czy noszę ją od wielu lat? To pytanie potrafi otworzyć oczy, bo nagle okazuje się, że wiele przekonań wcale nie jest naszych. Przejęliśmy je. Od rodziców, od szkoły, od znajomych, z mediów, a czasem nawet z jednego zdania, które usłyszeliśmy jako dzieci i nigdy go nie zakwestionowaliśmy. Jung zachęcał do czegoś bardzo odważnego, do dialogu z samym sobą. Nie po to, żeby wygrać wewnętrzną walkę, ale po to, żeby lepiej siebie zrozumieć. Bo trudno zmienić coś, czego nawet nie potrafimy nazwać. Jest jeszcze jedna rzecz, o której rzadko mówi się w kontekście pieniędzy, a moim zdaniem ma ogromne znaczenie. Większość ludzi myśli, że bogactwo zaczyna się na koncie bankowym. Jung prawdopodobnie spojrzałby na to inaczej. Powiedziałby, że wszystko zaczyna się od świadomości. Nie dlatego, że świadomość automatycznie tworzy pieniądze, ale dlatego, że świadomy człowiek częściej podejmuje lepsze decyzje. Łatwiej zauważa własne błędy. Potrafi powiedzieć: tutaj zadziałałem pod wpływem emocji, tutaj zbyt szybko oceniłem sytuację, tutaj kierował mną strach. I to jest ogromna przewaga, nie nad innymi, nad własnym wczorajszym sposobem myślenia. Bo prawdziwy rozwój nie polega na tym, żeby codziennie porównywać się z ludźmi w internecie. Polega na tym, żeby z miesiąca na miesiąc coraz lepiej rozumieć siebie. Zauważ pewną zależność. Ludzie często pytają: jak mogę zarabiać więcej? To dobre pytanie, ale można zadać jeszcze jedno, może nawet ważniejsze. Jaką osobą muszę się stać, żeby lepiej wykorzystywać możliwości, które już pojawiają się w moim życiu? To subtelna różnica. Pierwsze pytanie skupia się na pieniądzach, drugie na człowieku. A Jung przez całe życie przypominał, że zmiana zewnętrzna bardzo często zaczyna się od zmiany wewnętrznej. Nie natychmiast, nie w magiczny sposób, ale stopniowo, krok po kroku, decyzja po decyzji, rozmowa po rozmowie, doświadczenie po doświadczeniu. I właśnie dlatego warto traktować rozwój psychiczny nie jako modę, ale jako inwestycję, nie w portfel, tylko w siebie. Bo człowiek, który lepiej rozumie własne mechanizmy, zwykle podejmuje spokojniejsze decyzje. A spokojniejsze decyzje bardzo często prowadzą również do lepszych rezultatów finansowych. Nie zawsze, ale znacznie częściej niż działanie pod wpływem impulsu. Na początku tego filmu powiedziałem coś, co mogło zabrzmieć jak obietnica. Po tym filmie pieniądze przestaną być twoim problemem. Mam jednak nadzieję, że teraz rozumiesz, co naprawdę miałem na myśli. Nie chodzi o to, że po obejrzeniu tego materiału nagle zmieni się stan twojego konta. Nie chodzi o to, że jutro wydarzy się cud. Życie tak nie działa. Ale może wydarzyć się coś znacznie ważniejszego. Może zmienić się sposób, w jaki patrzysz na siebie. A od tego często zaczynają się wszystkie większe zmiany. Carl Jung nie uczył ludzi, jak zostać bogatymi. Nigdy nie stworzył teorii sukcesu finansowego. Jego celem było coś innego. Pomóc człowiekowi lepiej zrozumieć własną psychikę, bo wierzył, że człowiek, który zna samego siebie, żyje bardziej świadomie. I właśnie ta świadomość może wpływać na każdą dziedzinę życia. Na relacje, na zdrowie, na pracę, na decyzje, a także na pieniądze. Zastanów się przez chwilę. Ile decyzji podjąłeś w ostatnim roku wyłącznie dlatego, że się bałeś? Może nie poprosiłeś o podwyżkę, może nie zmieniłeś pracy, może zrezygnowałeś z pomysłu, który naprawdę cię ekscytował. Może powiedziałeś sobie: jeszcze nie teraz. A może to nie był odpowiedni moment. Może to był po prostu stary lęk, który mówił twoim głosem. To nie znaczy, że od dziś masz podejmować ryzyko za wszelką cenę. Wręcz przeciwnie. Świadomość nie polega na tym, żeby działać impulsywnie. Polega na tym, żeby wiedzieć, dlaczego podejmujesz daną decyzję. Jung często podkreślał, że rozwój człowieka nie polega na staniu się kimś innym. Polega na staniu się bardziej sobą. To piękna myśl, bo przez większość życia próbujemy dopasować się do cudzych oczekiwań, do opinii innych, do tego, co wypada, do tego, co powinno się robić. A bardzo rzadko zatrzymujemy się i pytamy, czego naprawdę chcę. Nie, co zrobiłby ktoś bogaty. Nie, co powiedzą inni. Tylko, co jest zgodne z moimi wartościami i z moim życiem.
Bo pieniądze są narzędziem, bardzo ważnym. Potrafią dawać bezpieczeństwo, większy wybór, więcej spokoju, ale same w sobie nie odpowiedzą na pytanie, kim jesteś. I dlatego warto o nie dbać. Warto uczyć się finansów, rozsądnie planować wydatki, budować oszczędności, rozwijać swoje umiejętności, negocjować lepsze warunki pracy, inwestować w wiedzę. To wszystko ma znaczenie. Ale jednocześnie warto pamiętać, że nawet najlepsza strategia finansowa nie zastąpi uczciwej rozmowy z samym sobą. Bo jeśli nie rozumiemy własnych lęków, łatwo będzie nam wracać do tych samych schematów. I może właśnie dlatego jedna z najbardziej znanych myśli Junga jest tak ponadczasowa. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. Kiedy pierwszy raz przeczytałem to zdanie, pomyślałem, że dotyczy relacji. Później zrozumiałem, że dotyczy właściwie wszystkiego, także pieniędzy. Bo czasami największym ograniczeniem nie jest brak możliwości, tylko historia, którą od lat opowiadamy sami sobie. Historia o tym, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że sukces jest dla innych, że bogactwo jest czymś podejrzanym, że nasze marzenia są zbyt odważne. A przecież to tylko historie, nie fakty. I każdą historię można zacząć pisać od nowa. Nie w jeden dzień, nie dzięki jednemu filmowi, ale dzięki setkom małych, świadomych decyzji. Bo właśnie z takich decyzji składa się życie. Jeśli po obejrzeniu tego materiału zapamiętasz tylko jedną rzecz, niech będzie nią ta. Nie próbuj za wszelką cenę zmieniać świata wokół siebie. Najpierw spróbuj lepiej zrozumieć świat, który nosisz w sobie. To właśnie tam zaczyna się każda trwała zmiana. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli ten materiał skłonił Cię do refleksji, napisz w komentarzu, które przekonanie o pieniądzach odkryłeś u siebie po raz pierwszy. Jestem naprawdę ciekawy Twoich odpowiedzi, bo często właśnie od jednej szczerej refleksji zaczyna się coś, co później zmienia całe życie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.